Siemaneczko, w końcu Kukirin G2 Max zawitał na mój główny kanał. Pełna recenzja, słuchajcie, zebrałem materiały nagrane wcześniej, które widzieliście już na moim drugim kanale, czyli na kanale Geek Simon, jazdę po mieście i speed test, więc tutaj Was nic nie powinno zaskoczyć, jeśli oglądaliście tamte odcinki oczywiście. Dograłem wczoraj test zasięgu tego Kukirina G2 Maxa, to już jest ostatni chyba test zasięgu w tym roku, no chyba, że jeszcze G1 Pro uda mi się nagrać, zobaczymy. W każdym razie połączyłem to wszystko tradycyjnie, tak jak w przypadku poprzednich dwóch recenzji, w jedną całość i dzisiaj właśnie sobie obejrzycie pełną recenzję G2 Maxa. Chciałem tylko przypomnieć, że tą hulajnogę możecie kupić 6% taniej z kodem rabatowym Okiem Drona 6 na sklepie geekbuying.pl i 6% taniej z kodem rabatowym Simon6 na sklepie x-hook.com. Linki zamieszczam w opisie filmu. Zaczynamy tą recenzję oczywiście od speed testu. Dobra, G2 Max. Uwaga, zaczynamy speed test, trzeci bieg. 3, 2, 1. Poszła! Czuć moc. 10, 20, 30. 40. No i coś słabo. 44, 40. 44 tylko? Serio? G2 Max 44 na godzinę tylko poleci? Kurde. No nie spodziewałem się. Byłem przekonany, że ta hulajeczka będzie miała dobry wynik. No słabo, słabo. Po tym speed teście, który wrzuciłem w sumie wcześniej na mój drugi kanał Geek Simon, niektóre osoby pisały w komentarzach, że to jest niemożliwe, że ona tylko 44 na godzinę jedzie. Wręcz niektóre osoby twierdzą, że mają tą hulajnogę i są w stanie pojechać nawet 60 na godzinę. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, natomiast sprawdziłem to naprawdę dogłębnie. Ta hulajnoga nie jest zablokowana, a żeby Wam to udowodnić, to zobaczcie. Podniosę teraz sobie na nodze dosłownie koło do góry. Mamy trzeci bieg i uwaga, co się dzieje? 65 na godzinę, 66 na godzinę. Słuchajcie, no gdyby ta hulajnoga była zablokowana, no to nie pojechałaby 65 na godzinę. No po prostu chyba ten model 2024 musi tak mieć, albo no ja nie wiem, ale takie są fakty. Ja to pokazuję takim, jakie jest. I zacznę może od tego, że ona jest na oponkach terenowych 10-calowych. Hamulce tarczowe zarówno z przodu, jak i oczywiście z tyłu. Jest również wspomaganie hamowania silnikiem, czyli tak zwany hamulec elektroniczny. Napęd tej bestii to oczywiście silnik zamontowany w tylnym kole o mocy 1000 W, także jest moc. Napędzane to jest baterią 48 V o pojemności 20 Ah, także dosyć spora i mam nadzieję, że na tej baterii pojedzie się daleko, ale to będę musiał sprawdzić w kolejnych testach, czyli w teście zasięgu. Muszę powiedzieć, że ma naprawdę porządną, grubą stopkę, taką jak w G3 Pro. Przejdźmy sobie może do zawieszenia. Jak widać, jest tutaj sprężyna z przodu, jest tutaj sprężyna z tyłu, całkiem spora. Mam wrażenie, że to jest sprężyna z G3 Pro. Twardość tego zawieszenia jest na odpowiednim poziomie, jak pod moją wagę 80 kg, ale oczywiście pokażę Wam, że się ugina. Proszę bardzo, przód pracuje pięknie, tył również ugina się ładnie, także no raczej z zawieszenia powinniście być zadowoleni. No a jeśli komuś nie będzie odpowiadało, no to macie tutaj regulację, także można sobie popuścić tą nakrętkę, wtedy będzie po prostu sprężyna większa, albo jeśli ktoś waży, nie wiem, ze 120 kg, to może sobie troszeczkę ją przykręcić, wtedy będzie jakby twardsza albo po prostu mniej sprężysta. Muszę zwrócić uwagę na błotniczki, które wyglądają naprawdę fajnie, bo trzeba przyznać, że te błotniki też nadają tej hulajnodze takiego fajnego wyglądu, no ale wiadomo, błotniki są nie do wyglądania, tylko do po prostu robienia swojej roboty, a ta robota raczej nie będzie tutaj wykonana w 100%, bo on się kończy tutaj, więc to wszystko będzie leciało sobie prosto sprężynę, a i pewnie na Wasze nogawki również. Tak samo z tyłu, niby fajny błotniczek, sięga dosyć daleko, więc dobra, tam może nie będzie chlapało, ale jeśli tu się przedostanie coś, no to będzie Was chlapało po nogawkach i pewnie to kiedyś sprawdzę. I ogólnie jak się patrzy na tą hulajeczkę, to ona przypomina troszeczkę G3 Pro, przynajmniej mi, nie wiem jakie Wy macie odczucia, ale jak dla mnie to jest taka G3 Pro. Nawet zobaczcie, składanie sztycy jest bardzo podobne jak w G3 Pro, czyli jest ten kurek, w Masterze też jest oczywiście coś takiego. Po prawej stronie macie stacyjkę, po lewej stronie macie włączniki i one się troszeczkę różnią w porównaniu do wersji 2023, bo tam macie po prostu przycisk zasilania
gdzieś chyba tutaj albo pod stacyjką, już nie pamiętam, czy pod manetką gazu, więc tutaj sobie wtedy przełączacie biegi i tak dalej. Tu wygląda to w ten sposób. Macie przełącznik od świateł, kierunkowskazy, klakson i włącznik zasilania, który służy również do zmiany biegów. Licznik taki sam jak w G3 Pro czy w G2 Masterze, w sumie i w tych innych hulajnogach typu G2 Pro. I w sumie nie wiem jeszcze, które mają dokładnie taki sam licznik. Pokażę Wam jeszcze, jak świecą kierunkowskazy. Kierunkowskazy świecą na czerwono, czyli tak jak w G3 Pro. I świeci tylko tylny kierunkowskaz tutaj, a z przodu po prostu ta biała lampeczka sobie mruga, co też jest takie, powiedziałbym, troszeczkę dziwne. No mogłaby być po prostu albo pomarańczowa lampka, albo chociażby ta świeciła. Słuchajcie, światełko takie samo jak w G2 Pro i nie wiem w sumie w której jeszcze hulajnodze, nie wiem czy nie w G2 Masterze jest taka lampka, już nie pamiętam, ale ono świeci naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj rano jechałem do pracy, a że jeżdżę tak przed 7, to już jest niestety o tej porze ciemno i musiałem jechać na światłach i powiem szczerze, oświetlała naprawdę bardzo dobrze. Natomiast z tyłu, podobnie jak w G3 Pro, macie taką LEDową obrysóweczkę. Jeśli naciśniecie sobie klamkę, tak jak ja teraz, no to zaczyna po prostu mrugać. Regulacja wysokości kierownicy, tak samo jak w G2 Pro. Mamy tutaj 3 opcje, w Masterze zresztą też jest. Teraz jest podniesiona najwyżej, czyli tak pode mnie, natomiast jeśli ktoś jest po prostu niższy albo jakiś dzieciaczek chce sobie pojeździć na G2 Maxie, no to jak najbardziej może sobie dostosować wysokość kierownicy po prostu pod swój wzrost. No i ogólnie konstrukcyjnie tak to wygląda, bardzo fajne są te wahacze, podobają mi się. Tutaj mamy łącznik deku ze sztycą taki akurat, a tutaj słuchajcie, pod klapką jest port do ładowania baterii. Kupując G2 Maxa dostajecie również w zestawie takie jak to siodełko, dosłownie identyczne. To jest akurat zamontowane w Kukirinie G2 Pro, którego testowałem w sumie ostatnio, więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda jazda z siodełkiem, natomiast tutaj nawet po prostu nie chciałem tracić czasu, żeby to montować, bo to jest po prostu to samo. Dobra, koniec tego pierdzielenia, jadę na miasto. Jedziemy! No słuchajcie, jest Landara, co ja Wam będę mówił. Słuchajcie, pozycja za kierownicą, sylwetka na tej Landarze jest naprawdę bardzo dobra, także tutaj będziecie zadowoleni, jeśli akurat wybierzecie ten model. No i teraz najważniejsze, czyli jazda po mieście, czyli po bruku, po różnych przeszkodach miejskich typowych, czyli jakieś uskoki, jakieś dziury w kostce brukowej i te sprawy. Oczywiście w tym momencie musi się odbyć skok z krawężnika i pierwsza jazda po takiej brukowanej uliczce tutaj w Kielcach. Nie brakuje takich uliczek, więc chętnie sobie testuję po prostu hulajnogi tutaj. Powiem Wam szczerze, że wrażenia są bardzo podobne do Kukirina G2 Pro. Bardzo podobnie to zawieszenie się zachowuje. Jedyna różnica jaka jest, jaką czuć, to taka, że po prostu czuć, że ta hulajnoga jest taka bardziej masywna, troszeczkę po prostu dłuższa i no tak jak wspomniałem na początku, sylwetka też jest jakby wygodniejsza chyba. Jednak wiadomo, tak samo jak z samochodami. Duży samochód to się zawsze tam wygodniej jeździ niż jakimś Cinquecento. Jeszcze tutaj mamy taki odcineczek bruku. Nawet sobie mogę pojechać troszeczkę szybciej. No naprawdę jest spoko. Tak jak mówiłem w odcinku o G2 Pro, tak samo powiem o G2 Maxie. Po prostu zawieszenie sprężynowe to jest zawieszenie, które potrzebujecie do jazdy po miejskich nierównościach. I tutaj się nie ma nad czym po prostu nawet zastanawiać. Brać sprężynowca. Siema, siema. Uwaga, robimy skok przez schodki. To samo wczoraj robiłem na G2 Pro. I to samo robię na tej. I tutaj nie ma żadnego absolutnie zaskoczenia. Proszę bardzo. Miejska dżungla. Schodki. Tędy nie przejeżdżałem. Pyk, pyk, pyk. No enduro. Enduro miejskie, a jak mowa o enduro miejskim, to muszę zajrzeć jeszcze w to miejsce w parku, gdzie ta hopka była, także zaraz się tam wybiorę. Dobra, ja jeszcze muszę zaliczyć tą hopeczkę. Uwaga, mam nadzieję, że się tu nic nie zmieniło. Kurwa, zarąbiście, to mi się podoba. Dobra, tu przez kamienie. O kurde, powiem szczerze, naprawdę zajebiście wybiera, Tutaj małe endurko miejskie, proszę bardzo, elegancko i oczywiście zjazd ze schodów, mój jeden z ulubieńszych tutaj. Słuchajcie, dobra, ja normalnie to przejeżdżam tędy tymi śladami takimi na wózek, więc trochę przesadziłem. O, takimi jak tu,
Proszę bardzo. I tutaj jest już taki totalny motocross. Naprawdę, dziury jak w latach 70. No i teraz tak, różnica w porównaniu do G2 Pro, jeśli chodzi o deki, jest no, znacząca, bym powiedział. Ten dek jest i szerszy, i być może minimalnie też dłuższy, także no, stoi się tutaj mega komfortowo. Czy ja jestem w stanie wyjechać pod takie coś? Cholera, no nie wiem, spróbujmy. Nigdy nie próbowałem tutaj. No dobra. Powtórzę to już 20 raz, że zawsze testuję tutaj wszystkie zawieszenia w hulajnogach i rowerach. Tak samo i z G2 Maxem. No spoko, jedzie się. No co ja wam będę mówił? Sprężyna to jest sprężyna. Jest po prostu gitarka. Proszę bardzo, jest zaliczone i uwaga, drugie. Kurde, bez problemu. 1000 watów robi robotę, trzeba przyznać. Wbijemy sobie na skatepark, ale najpierw akurat zaliczę ten kawałek szutru, a w zasadzie to kamieni. No jest ok, jest ok. Robi robotę. Sprężyna to jest sprężyna. Dobra, a teraz nie oszukujmy się. Przyjechałem tu tylko po to, żeby sobie przejechać po mojej bandzie ulubionej. Woo! Kurde, stary a głupi. Nie wiem, czy się znajdzie jakaś osoba, która się ze mną teraz nie zgodzi, że hulajnoga elektryczna na miasto to jest antidotum po prostu, jak ręką odjął na korki i na po prostu szybkie przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Bez nerwów. No i w końcu długo wyczekiwany test zasięgu Kukiri na G2 Maxa. Bateria jest naładowana na fulla, mamy 10 kresek stanu baterii, wszystko jest na full. Stan początkowy, przebieg ogólny jest 10 km, więc łatwo to będzie wyliczyć, gdyby mi się trip skasował. Włączyłem sobie w ukrytym menu pozycję P05 na 1, czyli będę miał włączony tempomat, będę jechał 25 km na godzinę. No i standardowa trasa do testów zasięgu, tak jak testuję wszystkie hulajnogi. Jedziemy. Jest 25, nie muszę trzymać kciuka na manetce gazu. Jedziemy sobie w daleką podróż w pogodę, która nie jest najlepsza, jest chyba ze 4 albo 5 stopni w tym momencie na dworze, także... Ale czego to się nie robi dla tych testów? Muszę robić te testy, bo sam dla siebie chcę wiedzieć, ile taka hulajnoga jest w stanie przejechać kilometrów na jednym ładowaniu. Nie ma bata, ja to muszę wiedzieć. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem, to takie mruczenie, powiedzmy, opony terenowej, ale nie do końca mam pewność, czy to jest dźwięk pochodzący z opon, czy może z silnika, nie wiem. Takie delikatne brumienie basowe. Możliwe, że to jest z opon. W każdym razie zwróciłem na to uwagę, ponieważ ani w G2, ani w G2 Pro takiego dźwięku nie słyszałem, więc tutaj warto to odnotować. Druga sprawa to to, że przejechałem dopiero 4 km i już tutaj mruga jedna kreseczka, więc dosyć szybko. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Pierwsze 10 km za mną, 2 kreski ubyło ze stanu baterii. No i mamy 20 km, zostało dokładnie 6 kresek, czyli 4 ubyły. No i kurde, skasował mi się licznik trip, bo akurat nagrywałem TikToka, trwało to za długo, hulajnoga się wyłączyła, także będę się musiał tutaj posiłkować głównym przebiegiem. W tym momencie jest 36 km, czyli 26 w tym momencie przejechałem. No i tak a propos, według wskazań mamy 5 kresek, czyli połowę baterii i 26 km przejechanych, także czy na tej hulajnodze przejedzie się 52 km? Zobaczymy. A licznik przebiegu informuje właśnie, że mamy przejechane 30 km i 5 kresek stanu baterii. Taka ciekawostka, spotkałem tutaj gościa na trasie, który jedzie na Tibo Prime 2.0, który niegdyś należał do mnie. Także fajne spotkanie, kurde, wyprzedził mnie. Wjechałem sobie jeszcze na taką szutrową drogę, żeby sprawdzić, jak wygląda jazda po takim wyboistym terenie na G2 Maxie i muszę powiedzieć, że jest ok. Nie jest zbyt miękkie, nie jest twarde. Myślę, że pod moją wagę chyba sam raz. Podobnie zresztą jak w G2 Pro. No i mamy 40 km, 4 kreski do końca. Właśnie zniknęła ostatnia kreska, bateria zaczęła mrugać. Mamy dokładnie 49 km przejechanych Kukirinem G2 Max.
Więc jest to tylko 2 km więcej niż na G2 i 4 km więcej niż na G2 Pro. Uważam, że 49 km przejechane na baterii 20,8 Ah nie jest jakimś super rewelacyjnym wynikiem, biorąc pod uwagę to, że na G2 Pro, która ma 15 Ah, można było przejechać 45 km, a na G2 47, więc no, wnioski wyciągnijcie sobie po prostu sami. Podsumowując G2 Maxa, mogę powtórzyć dokładnie to samo, co już nieraz słyszeliście ode mnie na moich TikTokowych live'ach, jeśli ktoś oczywiście ogląda, jeśli nie, to zapraszam. G2 Max jest takim mocnym średniakiem, to jest taka mocna średnia półka. Ta hulajnoga nie jest w niczym najlepsza, nie jest w niczym najgorsza, jest po prostu średnia. Niestety ta hulajnoga nie zaskoczyła mnie pozytywnie zasięgiem i tutaj muszę to podkreślić. Bateria 20,8 Ah, no liczyłem na co najmniej 60 km zasięgu, tutaj 49 km, więc nie wiem, co sobie o tym myśleć. Po prostu to wynikło z moich testów i to zobaczyliście na filmie. Tak po prostu jest. Na pewno dużym plusem tej hulajnogi jest to, że jest kompletną hulajnogą, niczego jej nie brakuje. Ma fajne oświetlenie, ma kierunkowskazy, ma dobre błotniki, fajne hamulce, regulacja wysokości kierownicy, fajnie składana, czyli można powiedzieć, jest to klasa i jeszcze bym zaliczył jej do klasy tej takiej kompaktowej, chociaż kompaktowej troszeczkę cięższej. Więc tutaj naprawdę nie mam zastrzeżeń. Możecie napisać w komentarzu, jakie macie doświadczenia związane z modelami wcześniejszymi, czy faktycznie one są szybsze, mocniejsze, mają większe zasięgi, bo może się okazać, że ten mój model 2024 po prostu taki jest, jak pokazały testy, a może po prostu ma wadliwą na przykład baterię. Jestem ciekaw Waszych opinii, jak wygląda sprawa z modelem 2024, jeśli taki macie, ewentualnie z modelem 2023, jeśli taki również użytkujecie. Koniecznie napiszcie komentarz, jestem naprawdę ciekaw. Zapraszam też na grupę Geek Simon na Facebooku, tam możemy się wymieniać tymi doświadczeniami związanymi z hulajnogami Kukirin i nie tylko. I tam też możecie mnie znaleźć. Gdyby ten testowany egzemplarz pojechał 50 na godzinę ze mną i przejechał 60 km zasięgu, to powiedziałbym, że ta hulajnoga jest zajebista, ale póki co no jest niezła. To tyle na dziś, a następna hulajnoga, która wleci na mój kanał, to będzie Kukirin G1 Pro. Słuchajcie, czegoś takiego to ja nie widziałem na oczy wcześniej. Jest to naprawdę mega kosmiczny sprzęt. Już się nie mogę doczekać, żeby go przetestować konkretnie. Także koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić tego odcinka. Oczywiście łapka w górę i sub, mile widziane. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!